freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie ogólnie o KiWiKi na Heroic Anthem wersji Pionier. To będzie już w sumie taki trzeci odcinek, gdzie wam opowiadam troszeczkę o tym KiWiKi. Co się w ostatnim czasie, jakby tak powiedzieć, tutaj pozmieniało, jeżeli chodzi o KiWiKi i też jeżeli chodzi o sam ten system Pionier. Ogólnie jak wiecie, no system Pionier został po to jakby tak wprowadzony, żeby po części zachęcić ludzi, żeby się zapisywali, ponieważ lead chciała przetestować, jak to wygląda w wersji Heroic Anthem Pionier z tą nową mapą, wiecie, jakby tak z ukształtowaniem mapy, bo te ukształtowania map są troszeczkę inne, zresztą da się to bardzo zobaczyć, tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, ale Heroic Anthem, na przykład jak tutaj mieliśmy tą strefę piątą, kiedy walczyliśmy, bardzo fajnie można było ukształtować sobie forty, tak, żeby je porozstawiać po tej jakby tak części i żeby lepiej się bronić, zagrać bardziej defensywnie. Niestety to tak się nam do końca nie udało, bo aktywność była jaka była na 3.2.0.2, ale też chciałem wam w tym odcinku też troszeczkę opowiedzieć, co się w ostatnim czasie tutaj działo, bo działo się trochę. Nie będę ukrywał, że nie. Było parę takich ciekawych lub też powiedzmy nieciekawych sytuacji, które się pojawiły. Jak już wiecie z poprzedniego filmu, jesteśmy tutaj w sojuszu z 3.2.0.2, jeżeli chodzi o w jednej koalicji, powiedzmy. Czy powiedzmy inaczej, jesteśmy w jednym obozie, a wiadomo, mamy tutaj naszych przyjaciół w postaci wody i w postaci wody i w postaci oczywiście tam królestw, czyli 1.0.79 i 2.9.9.2. Jak widzicie, tutaj strefa piąta została bardzo zabudowana przez wodę. Woda wie, że ona musi budować forty, bo i musi się bronić, bo nie ukrywajmy, oni się boją. Ze statystyk, które widzieliśmy, bo niektóre statystyki tam można było mieć informacje, i też mam troszkę informacji od wody, przepraszam, od naszej tutaj wiatru, no to Królestwo Wody wygląda bardzo słabo, jeżeli chodzi o statyczne, jeżeli chodzi o KP i kile. Wiecie, to jest zabawne, ale ogólnie w tej strefie piątej, no wyszliśmy naprawdę dobrze, chociaż przegraliśmy. No, tak samo jeżeli chodzi o w ogóle tam walki, które toczyliśmy. Ołtarze w ogóle nie liczymy, więc o tym wam nawet nie będę mówił, bo wiecie o tym, że przegrywaliśmy te ołtarze 2 razy i nie będę ukrywał, że no szkoda trochę, że przegrywaliśmy te ołtarze. Tutaj jak zobaczycie w ogóle, no to woda będzie chciała się bronić, bo ona wie, że wiatr może być na tyle silny, że może ich wypchać w ogóle, wiecie, z tej strefy. Że w ogóle w pewnym momencie ogień zostanie sam. My bardzo liczymy na to, że będziemy chcieli zamknąć bardzo szybko. To my będziemy musieli tutaj przede wszystkim się bronić. Nie możemy sobie dać wejść na głowę. Nie pozwolimy sobie tutaj, jakby tak powiedzieć, żeby nam woda weszła, jakby tak powiedzieć, na nasze plecy. No będziemy się starać oczywiście osiągnąć ten pułap, bo wiecie, nie zawsze się to oczywiście udaje. Najzabawniejszą ostatnią sytuacją, jaka wyszła, no to wyszła w sumie wczoraj. 3.2.0.2 po naszym spotkaniu zapytała się ogólnie jedna z liderek, czyli D, zapytała się, czy jak rozplanujemy kręgi, o której te kręgi robimy, jak je zbijamy i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, powiem wam, że stwierdziłem tak, no była ostatnia informacja, że są troszeczkę czegoś niedoceniani, że traktujemy ich z góry po tym, co się u nich tam podziało. No, nie będę ukrywał, no było takie troszkę złej krwi, ale to było niestety, no nie będę ukrywał, no strefa piąta, to co wam opowiadałem w filmiku poprzednim, mówiłem wam też o tym, jak wygląda ogólnie współpraca z 3.2.0.2 po tam ich niestety zmianach i też wiem od niektórych graczy, którzy z Polski tam grają i znałem troszeczkę dużo rzeczy od podszewki. No, pozmieniało się tam u nich bardzo i tak mogę powiedzieć szczerze, chyba na niekorzyść z tego, co mi opowiadacie. No i komunikacja z nimi jest bardzo dziwna, ogólnie jakaś, tak, żeby się dogadać. No i kiedy Dido mi napisał, który jest Holenderką, też na dobry język angielski, co z tym? Ja napisałem, że to nie jest nasz prime time, że to jest taki w środek tygodnia, ludzi może nie być, druga UTC, to są w sumie okręgi, no co tu można zrobić w tych okręgach, prawda?
co można zrąbać? No, wiecie, dobre konta, 2-3 dobre konta, robisz to swarm i krąg pada. Tam jedną rally, naprawdę, te kręgi nie są jakieś wymagające, prawda? Już na tym etapie KVK. Napisałem, że to każdy może zrobić w sumie z 3.2.0.2, możecie przejąć te kręgi. Napisałem też im, że ogólnie jeżeli chodzi o kręgi, te, które tutaj macie, no to dobrze by było, żeby to przejmowała koalicja. No ogólnie ona jak mi pisała, to jej głównie chodziło o te dwa kręgi, właśnie te dwa tutaj, co widzicie na mapie, no bo oni je dotykali, nie? No ale niestety w międzyczasie stwierdzili, że dobra, to my zrobimy te dwa i zrobimy jeszcze ten trzeci tutaj. Zrobimy ten, tak, pójdziemy sobie, trzepniemy z tego trzeciego. No ale oczywiście królestwo, które no, twierdzi, że ma bardzo dobrą komunikację, że oni wygrali 2 KVK, oni wiedzą jak się gra Heroic Anthem, że czują się, że my ich uczymy, że nie że traktujemy jak to mi napisała ta ich liderka jak nuby, że po prostu nie szanujemy tego wszystkiego itp. itd. Ja jej napisałem prosto, słuchaj, ja nie mam tutaj żadnych z tym problemu, możemy ogarnąć to, co tutaj widzisz, ale no, zrąbaliście z tym kręgiem, no bo po pierwsze, krąg, jak widzicie, należy tutaj do SH. SH na tą chwilę, z tego co pamiętam, nie jest w koalicji. Czekajcie, jest w koalicji GOT. Tak, jest w koalicji GOT w tym momencie, tak? Tak, jest już w koalicji, bo wiem, że nie było ich chyba w koalicji. Tak, SH jest w koalicji GOT i wiem, że była tam, albo ich nie było, albo ogólnie nie, byliśmy przez cały czas, tylko po prostu była tam jakaś zamianka, że no po prostu gracze tam z koalicji innej poszli po prostu to kręg po prostu zabić. Z tego co się dowiedziałem, to byli gracze z CA2, czyli jakby drugiego sojuszu 3.2.0.2. No i oni go zbili. Zdobyliśmy wszyscy nagrody i tak dalej. Tylko niestety to się buguje. Buguje się na takiej zasadzie, że kiedy uderzysz w krąg, który tutaj widzicie, nie będąc w sojuszu, który jakby tak powiedzieć należy ten krąg, czy go tak jakby powiedzmy dotyka, żeby go przejąć, no to on z nagrody przejmujesz, ale no nie leci z niego honor i my niestety jesteśmy w tym momencie jako koalicja, jeżeli chodzi o punkty honoru i obozu, jesteśmy w strasznym bo jesteśmy chyba praktycznie ponad 1,5 dnia w plecy, jeżeli chodzi o honor, który nam po prostu jak koalicyjnie nie pracuje. Dzięki 3.2.0.2. I teraz jest najlepsze w ogóle w tym wszystkim. Kiedy napisałem do tej liderki, że słuchaj, no co się stało, że tak to zrobiliście, dlaczego w ogóle poszliście w krąg, nie po prostu zaatakowaliście coś, co no to wiedzieliście, że my tego nie przejmiemy, no bo przecież wygraliście KVK i znacie się i wiecie o co chodzi, jesteście też doświadczonymi graczami, prawda? No to oczywiście wyparła się, ogólnie stwierdziła, że to jest nasza wina, ponieważ oni to zebrali, ale my mieliśmy czas na to, żeby przejąć 4 godziny. Okej, no ale gdyby nam to o czymś powiedział, że słuchajcie, zrąbaliśmy, nie jest to przejęte, niech to się zaloguje, no nie wiem, to chyba 9:45 napisała, żeby to przejąć, gdzie chyba to było ostatnie, nie? Nie wiem, czy ktoś SH był w ogóle, albo po prostu wiedział, żeby to przejąć, bo to wiecie, to jest bardziej nasz taki sojusz farmerski niż taki stały sojusz, gdzie też grają normalnie aktywni gracze. Więc ja ogólnie się strasznie tutaj na tym zawiodłem się troszeczkę na tym królestwie, bo ja myślałem, że taki doświadczeni gracze komunikatywnie będą mieli ok, albo napiszą komuś, bo wiecie, napisać o 9:45 na czacie koalicyjnym. Czekajcie. (9:47), przepraszam bardzo, żeby przejąć, no to no nieważne, ogólnie bardzo słabo, bo tracimy na tym, pewnie co nadrobimy w późniejszym terminie, ale to jest taki prosty błąd, gdzie ktoś próbuje cię obarczyć za coś, gdzie nie jesteś niczemu winien i nie potrafię zrozumieć błąd, bo kiedy my popełniliśmy błąd 2 dni temu, ja przyznałem się, powiedziałem, że popełniliśmy błąd związany jako ogólnie rada, jeżeli chodzi o pewien znacznik na ruinach, to był nasz błąd. Napisałem też z królem, który można powiedzieć, że wiatr wiadomo tutaj przywodzi do wszystkim, bo są najmocniejsi, ale pisaliśmy też z nim, rozmawialiśmy. No i co?
prostu wyszło bardzo słabo. Bardzo słabo wyszło to, że nie udało nam się tego dobrze ogarnąć. No i teraz, jakby tak powiedzieć, jako stały sojusz tracimy bardzo dużo. Przepraszam, jaka cała koalicja, cały obóz ziemi. No szkoda, że to tak wyszło. To jest, tu bardzo dużo widać takiego troszeczkę w 3.2.0.2 podejścia, które jakby oni się uczyli. Ja troszeczkę się czuję, jakbym grał, wiecie, z takim królestwem, który nie wiem jak to powiedzieć, mam młodszego po prostu brata, powiedzmy, i jego przez cały czas uczę, nie? I on ze mną zawsze gdzieś i tam idzie, jest i wiecie, ty go przez cały czas uczysz. Wiecie, w 3.2.0.2 troszeczkę wygląda po prostu, że jak już masz tego młodszego brata i on coraz bardziej rośnie, to w pewnym momencie zaczyna ci kozaczyć, słuchaj, my jednak wiemy, co to się dzieje, my wiemy, jak mam to robić, nie? A potem wychodzi, że jednak nie do końca ktoś wie i jednak trzeba to jakoś naprawiać. No i w tym momencie za tam 24 godziny, gdzieś ponad 24 będziemy musieli to odbijać. No i przejąć to, żebyśmy mieli w ogóle punkty, żeby leciały dla całej koalicji. No szkoda. Ogólnie ona też mi napisała jedną rzecz, że nie rozmieściłem marków, tak jak mnie prosiła. Ja mówię, słuchaj, no nie rozmieściłem marków, bo to nie jest żadna filozofia. Podejść do kręgu, zbić go, jesteś w danym sojuszu, przejmujesz go. Ludzie, którzy są, to przejmują. Oczywiście dostałem też odpowiedź taką, że jeżeli myślisz, że jesteśmy nobami, to myślę, żebyśmy w HK albo w innym sojuszu przejęli to inaczej. A ja mówię, no jeżeli tu potrafiliście to przyjąć jakby tak powiedzieć, z tego sojuszu, do którego należycie, czyli te dwa, a tamtego już nie, bo coś nie pykło, no to wystarczyło albo poczekać, albo po prostu napisać, bo lepiej jest poczekać te parę godzin, niż półtora ponad dnia i być w ogóle, wiecie, no paliło się z nagrody, taka jest prawda. Nie kontrolują swojego królestwa, niestety tak jest, że 3.2.0.2 po tych zmianach, po tych odejściach paru ważnych graczy jednak odbiło się, że to są jednak jakieś bardzo znaczące osoby w radzie ich, no nie dają sobie rady, nie? I próbują to jak najbardziej rzucić na nas. Najgorsze jest to, że jakiekolwiek kwestie markowania, kwestie walk i tak dalej, no bywa tak, to jest 2 razy albo 3 razy, 2,5 może raza jest większe królestwo od naszego. Mają dużo więcej graczy, a ich aktywność jest taka w ich wiecie, powiedzmy w kwiecie najmocniejszym jest praktycznie taka jak nasza. Chyba że dołączymy oczywiście sojusz CA, gdzie tam jest parę osób od nich, no to wtedy mają więcej. Ale jak widzieliście, nie widzieliście, przepraszam, nie widzieliście strefy 5, bo nie mogłem nagrywać tak do końca, bo nie chciałem, żeby to wchodziło w neta. Zresztą widziałem, że mnie Archi też tam nie nagrywał nic na temat strefy 5 od strefy ognia. Ogólnie wyglądało podobnie, że w tych godzinach prime time naszym i po części też twierdzili wtedy, że ich no wyszło jak wyszło. I kurde, po 5 godzinach walki idzie informacja, słuchajcie, nie walczymy, nie? No bo już zrobiliśmy swoje. Kurde, po 5 godzinach walki, rozumiecie to? Strefa 5. Ja nigdy tak w strefie 5 nigdy nie skończyłem. Dobra, przepraszam, skończyłem. Ja grałem w ostatniej Tide of War, ale tylko dlatego, że jak dobrze pamiętacie, na Tide of War, kiedy grałem na 3.0.90, tam była taka sytuacja, że my mieliśmy na górze drugą domenę 1.3.6.5 jakieś i królestwo z mocnymi tam paroma kątami z 1.5.0.4 i oni tylko przez pierwsze tam minuty, powiedzmy godzinę, dwie robili nam pod górkę, a potem po prostu my to przejęliśmy na pełnym, czyli tą strefę 5. Ale to była inna sytuacja, bo to było zrypane z tymi domenami, a tutaj, gdzie jest KVK wyrównane, kurde, w paru godzinach mówić, słuchajcie, zrobiliśmy swoją robotę, cofamy się, bo musimy się przygotować na strefę 6, czy tam Kingsland. Kurde, ja tego nie kumam. Tak samo jak walki na ołtarzu. Wiemy, że przegrywamy je, bo mają mocniejsze konta i mają nieraz większą aktywność niż my mamy, ale trzeba tu walczyć, zbijać ich. No kurde, po to są te ołtarze. No, po co sobie mam siedzieć i farmić sobie? No, dla mnie to jest śmieszne. No ale nie będę ukrywał. Różne są podejścia ludzi do tego sytuacji. Mniej więcej wam nakreśliłem też, jak to KVK wygląda, ten Heroic Anthem. Jak też wam mogę w sumie pokazać, jakie tutaj mieliśmy, jakie bastiony tu są podpalane już w tym momencie. Czekajcie. Bastionu, no to tutaj mamy Belizariusza. Zaraz wam te umiejki tej pokażę. Pelagiusz,
Baras, Joanna, Budika, Herman, Kao Kao, Etelfreda, Konstantyn, Attila i pan wow, i pan Salady przecież susza, bo patrzę na zbieranie. No i Keira już jest wymaksowana. Jedynego dowódcy, którego nie zrobiłem do fulla, bo tu łucznik oczywiście jak jest, nie zrobiłem tylko Cydan, no bo tam w ogóle flag nie mieliśmy, bo tam bardzo ogień zabudować, zanim nie mieliśmy do niej dostępu. Więc tych, jak widzicie, dowódców już porobiłem. Jeżeli chodzi o umiejki, no to praktycznie wszyscy dowódcy są odblokowani poza Cydem. Tu kwestia Konstantyna pierwszego, no to Attyli, z tego względu, że tam Attylę na pierwszym poziomie, ale to nie robi jakiejś tam różnicy. Ja tam te umiejki sobie raczej rozkładam tak, żeby dobrze mieć przygotowane to. Tak, tutaj widzicie, no jest dużo porobione, teraz tylko szykujemy, żeby jak najwięcej punktów zdobywać i jak najlepiej pchać technologię, ponieważ już inwestycja moim zdaniem na technologię się już tutaj kończy. Chciałem troszeczkę podbić, a to potem zrobię. Chcę podbić ilość armii ze względu na strefę tam, czy ze względu na ołtarz, który będziemy grać chyba gdzieś w nocy, tak mi się zdaje, ale mogę się mylić, już nie pamiętam o której godzinie. O, jeden dzień. Jeżeli teraz mamy 24 godziny, no to nie, to będzie gdzieś nad ranem na nasz czas, więc pewnie będzie gdzieś 10 rano, jak mi się gdzieś zdaje. Mogę się mylić też. Więc będziemy jakby tak powiedzieć walczyć. Więc naprawdę tutaj ta technologia moim zdaniem stoi na bardzo fajnym poziomie. Tak wam też tutaj wcześniej mówiłem, tak i wam teraz powiem, przypomnę może, że ja bardziej się skupiam tutaj na z tych oczywiście monet sezonu, na tym, żeby sobie jeszcze dobrać Ringa. To będzie moja druga opcja i potem po prostu monet będę sobie zbierał tak, żeby tutaj zdobyć jak najwięcej tych skrzynek z ekwipunku, złotych rzeźb. Ja nigdy nie zbieram oczywiście tych monet później na jakieś tam jakby, no, mógłbym na to zbierać na boską, na zamek dodatkowy, jeżeli chodzi o strefę produkcji i obrony kawalerii, ale powiem wam szczerze, że na tym, co gram teraz, jest mi naprawdę dobrze, więc nie mam takiego uparcia. A co do monet, no zobaczymy, ile się uda zyskać. No, na pewno bym chciał zdobyć, jakby tak powiedzieć, head do piechoty i młota do piechoty, czyli broń. A jeżeli by się udało 6 nawet, no to zobaczymy, bo tutaj myślałem, żeby sobie już jakąś głowę lub też broń dla łuczników tam odblokować, nie? Bo myślałem, że tam łucznikom zrobić troszkę jeszcze lepszy ten gier, no ale zobaczymy. Nie ma parcia naprawdę na to z jakiegoś dużego, wielkiego z mojej strony, więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy. Na koniec mogę powiedzieć, że jeżeli byście chcieli ktoś robić jakby takiego swój przegląd konta, bo kiedyś zaczęliśmy ten etap, niektórych ludziom to jakby tak pasowało, niektórym nie i chcieli na przykład powiedzieć o swoim koncie lub też żebyśmy przeglądali, co tam można poprawić. Jeżeli chcielibyście takie rzeczy, żebym tutaj kiedyś nagrał, zgłaszajcie swoje konta i wtedy, lub też napiszcie, wtedy pogadamy i przeanalizujemy wasze konto nawet wspólnie na Discordzie, bo taka analiza moim zdaniem jest najlepsza. Nie tylko polegająca na waszych Discordach i opowiadaniu, ale też o tym, że będę mógł z wami porozmawiać i powiedzieć tak, rozmawiałem między innymi chyba z Lozem o tym, więc tyle ode mnie. Jeszcze raz dzięki wielkie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, pchajmy ten kanał do przodu. Na razie, hej!